Hej, jestem Maciej z firmy EONE, opowiadającym o Data Loss Prevention. Dzisiaj opowiem, jak zrobić kopię Twojego własnego konta Dropbox na Twoim własnym serwerze TrueNAS. Dlaczego w ogóle robić backup usług chmurowych, zapytacie? To jest dobre pytanie, ale wystarczającą odpowiedzią jest to, że cechuje Was chociaż odrobina paranoi, jaką mam ja. To jest zupełnie wystarczające, a trochę bardziej serio, to powodów jest przynajmniej kilka. Chociażby to, że sami popełniamy błędy, coś skasujemy, nie zauważymy, zawsze możemy do tego wrócić. Wystarczy, że minie trochę czasu, już automatyczny recover może nie zadziałać w usługach chmurowych. Dodatkowym potencjalnym problemem jest przejęcie usług chmurowych, czy to Waszego konta w celu zaszyfrowania i uzyskania od Was jakichś pieniędzy, bądź też bezpośrednio przejęcie usług infrastruktury usługodawcy. To jest mało prawdopodobne, ale zdecydowanie może się wydarzyć. Może się okazać też, że macie równe szczęście jak tak zwany UniSuper. Jest to fundusz inwestycyjny z Australii, szacowanym na około 100 miliardów dolarów, któremu Google, cytuję, przez błędną konfigurację, po stronie Google'a, nie po stronie firmy, przez błędną konfigurację usunął wszystkie usługi, serwery, bazy danych, włącznie z backupami. Poszło. Wynik: przez tydzień klienci funduszu nie mieli dostępu do swoich danych. Jak się podnieśli, zapytacie, i to jest właściwa odpowiedź. Przez tak zwany offsite backup. W osobnej infrastrukturze mieli gotowy backup poza infrastrukturą Google'a i tylko dlatego byli w ogóle w stanie się podnieść. Jak widać, błędy mogą być popełnione na każdym poziomie. My popełniamy błąd, dostawca popełni błąd, bądź też będzie po prostu jakikolwiek atak czy przejęcie. Problemów jest potencjalnych dużo. W związku z czym, czy warto, czy nie warto robić backup usług chmurowych, zostawiam do decyzji Wam. Ja pokażę, jak robić backup Dropboxa na nasz TrueNAS. Poza tym, jeżeli wiemy jak to zrobić, mamy TrueNASa, to czemu tego po prostu nie zrobić? Opowiem co i jak krok po kroku zrobić, ale najpierw fragment sponsorowany. Jeśli potrzebujecie naszego wsparcia w projektowaniu, wdrażaniu lub utrzymaniu infrastruktury związanej z wirtualizacją, zdalnym dostępem lub pamięcią masową TrueNAS, to zapraszamy do kontaktu. Jeśli nie potrzebujecie naszego wsparcia, a podoba Wam się to, co robimy, to lajkujcie, subskrybujcie, sami wiecie. A teraz do kontentu. Zabieramy się za konfigurację. Najpierw tylko wspomnę, że zakładam, że po pierwsze macie konto Dropboxa, po drugie jesteście nim zalogowani w przeglądarce. To będzie znacznie prostsze. Jeden z warunków początkowych. Do roboty. Pierwsze co musimy mieć, to musimy mieć dataset, na którym będziemy chcieli wykonywać kopię naszego Dropboxa. Ja mam tutaj przygotowany CloudSync i Dropbox. Nic wyszukanego, po prostu dataset. Następne, co będziemy potrzebowali, to tak zwane backup credentials. Musimy dodać poświadczenia, którymi będzie się posługiwał TrueNAS, żeby zalogować się do Dropboxa i ściągnąć informacje z naszego konta. Mamy Cloud Credentials, robimy dodaj. Nic prostszego, wybieramy Dropbox. I co nam się tutaj pokazuje? Pokazuje nam się provider, to jest jasne, nazwa jest więcej niż oczywista, OAuth Client ID, OAuth Client Secret i token. Jasne, możemy tego zacząć szukać, możemy to zacząć tworzyć, ale jest znacznie prostsze rozwiązanie. Login to provider. Co się tu wydarzyło? W tym momencie TrueNAS za nas zdobędzie te poświadczenia. Przy czym wspominałem, że konieczny jest tutaj warunek, że nasza przeglądarka jest już zalogowana w Dropboxie. Jeżeli nie będziemy tutaj zalogowani w Dropboxie, to on tutaj zapyta o login i hasło do Dropboxa, żebyśmy mogli to autoryzować. Klikamy Proceed. I proszę bardzo, mamy wygenerowane wszystkie dane. Możemy kliknąć Verify, żeby to zweryfikować.
Credential are valid. Perfekcyjnie. Klikamy Save i mamy pierwszą część za sobą. Mamy stworzone poświadczenia, które będzie używał nasz TrueNAS, żeby się zalogować w naszym imieniu do Dropboxa i ściągnąć dane. Co dalej? Dalej mamy Data Protection. Mamy coś takiego jak Cloud Sync Task, czyli zadania synchronizacji chmury. Nomen omen. Wybieramy poświadczenia, które mamy tutaj skonfigurowane. Jeżeli będziemy tych kont Dropboxa mieli więcej, to pewnie trzeba będzie jakoś inaczej nazywać i będziemy mieli ich tutaj więcej. Jeżeli będziemy mieli więcej chmur, będziemy tutaj mieli ich więcej. My mamy tylko jedne poświadczenie skonfigurowane. Klikamy. Wybieramy je, robimy Next i tu wybieramy kilka rzeczy. Direction. Pierwsza sprawa. Czy my chcemy z tej chmurki ściągać, czy na nią wysyłać? W naszym wypadku chcemy tylko ściągać, w związku z czym robimy pull. Transfer mode. Mamy do dyspozycji 3 rzeczy. Sync, copy lub move. Sync od copy różnią się tym, że copy będzie kopiował niezależnie od tego, co się znajdzie na chmurze, będzie po prostu wszystko kopiował na naszego TrueNAS-a. Sync różni się tym, że będzie synchronizował zawartość. Jeżeli coś skasujemy z chmury, to na naszym TrueNAS-ie również będzie to skasowane. Move mówi samo za siebie, cokolwiek będzie na Dropboxie, po prostu przeniesie to do nas i skasuje z Dropboxa. Ja tu wybieram Sync, Directory File. To jest folder na naszym Nextcloudzie. Ja to mam w katalogu MNT, Pull Test, Cloud Sync i Dropbox. Czyli tu wybieram miejsce, w które będą ściągane dane z naszego Dropboxa. Folder zdalny po tej stronie. Jeżeli w Dropboxie będziemy mieli jakiekolwiek foldery, bądź będzie tego więcej, foldery w tym wypadku byłyby widoczne foldery po rozszerzeniu. To jest moje wyłącznie konto testowe Dropboxa, nic tam nie ma, dosłownie kilka plików dla testów wrzuciłem, w związku z czym nie ma tam żadnych folderów, ale warto zaznaczyć wszystko, czyli całą zawartość konta Dropbox będzie synchronizował do nas na serwer. To jest coś, czego będziemy oczekiwali. Description. Dosyć intuicyjnie. Sam stworzył opis. To jest zupełnie dowolna wartość. Sam stworzył opis, że jest to Dropbox, że jest to synchronizowane na ten katalog. Jeżeli tu wstawilibyśmy jakąś dłuższą ścieżkę, również by ona się w opisie znalazła. Całkiem intuicyjna sprawa. Jak już wspomniałem, w pełni dowolna. Tutaj wybieramy, jak często mam się dokonywać backup, albo co godzinę. To jest klasyczny Linuxowy cron. Weekly, monthly, hourly, create. Własne możemy dowolnie to kształtować na zasadach takich jak cron Linuxowy. To byłoby w zasadzie tyle. Klikamy Save. I mamy tutaj pending. On oczekuje, aż będzie wyznaczony termin, żeby sam mógł wystartować. Czyli o północy każdego dnia pending włączone. Tak. Tu mamy więcej informacji, co to za poświadczenia, jaki kierunek i tak dalej. Zawsze możemy kliknąć ręcznie, zamiast czekać klikamy Run. W tym momencie tu się wystartowało 4 pliki. Done. Długo nie było. Zawsze możemy również wybrać opcję Restore. To byłoby tyle. Nic trudnego. Myślę, że warto to wykonać dla spokoju naszych danych i naszego własnego, albo żeby ucieszyć lekko własną paranoję. Słuchajcie, myślę, że to jest fajne, warto to skonfigurować, skoro działa, myślę, że powinniśmy to używać. To byłoby tyle. Dzięki. Hej!
Dzięki, że zostaliście do końca. Pamiętajcie, że jeżeli potrzebujecie naszego wsparcia w projektowaniu, wdrażaniu lub utrzymaniu infrastruktury związanej z wirtualizacją, zdalnym dostępem lub pamięcią masową TrueNAS, to zapraszamy do kontaktu. Jeśli jednak nie potrzebujecie naszego wsparcia, a podoba Wam się to, co robimy, to lajkujcie, subskrybujcie, sami wiecie. Tymczasem zapraszam do obejrzenia innych materiałów lub być może do zobaczenia później. Dzięki, hej!